Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo, bardzo serdecznie, czyli Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. E, Zgodnie z tym, co już wcześniej zapowiadałem ponad tydzień temu, w związku z tym, że dzięki Wam doszliśmy do tego poziomu 4000 subskrybentów, to serdeczne Wam podziękowania. I w związku z tym mówiłem już w kilku audycjach, że taki miałem plan dawniej, już no wiele, wiele, wiele miesięcy temu, że jak dojdę do tych 4000 subskrybentów ponad, to po prostu zaplanuję sobie taką solidną promocję. 4000 suplementów, 1/4 ceny książek w dół. Zależy mi na tym, żeby ta wiedza szła do ludzi. Oczywiście jest to też wymiar komercyjny, to zrozumiałe, no przecież ja wydaję książki, ja zamawiam, ja piszę, wykonuję bardzo ciężką pracę, więc zgodnie z zasadą godzin jest robotnik zapłaty swojej, normalna sprawa, że każdy z nas gdzieś tam zarabia i tak dalej. A jestem emerytem prowadzącym działalność gospodarczą w dodatku, płacę podatki i tak dalej, i tak dalej. Nie wąskie, między innymi na przykład VAT-y. No ale mniejsza z tym, jak każdy zresztą, nie uskarżam się, natomiast zależy mi bardzo na tym, to doskonale już o tym wiecie, bo czujecie mnie po prostu, że mi zależy na tym, żeby ta wiedza, którą ja otrzymałem po prostu, żeby szła daleko po prostu w świat. A więc jeszcze raz powtarzam, jeżeli wejdziecie na mój kanał, przepraszam, na moją stronę internetową www.januszdabrowski.pl i znajdziecie sobie książki, które Was ewentualnie zainteresują, zechcecie ich zamówić, to jeżeli wbijecie kod 4000, to będziecie mieli wszystkie książki, zamówienie do poniedziałku 1 grudnia. Będą o 1/4 tańsze te książki, czyli o 25%. O czym dzisiaj będziemy mówić? Jakie książki Wam przedstawię? Jak widzicie, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową? Jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie? I jak ewentualnie wspomagać organizm w chorobie nowotworowej? Bo słuchajcie, temat jest, to jest temat rzeka w gruncie rzeczy i temat bardzo, że tak powiem, niebezpieczny z różnych względów. W pewnym sensie może powiedziałbym niebezpieczny dla mnie, bo mogą się znaleźć tacy, którzy się doczepią. Już jakiś następny szarlatan, który leczy, wylecza i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś chce mi łatkę przypiąć, to niech sobie przypina naprawdę Yy, nie chciałem powiedzieć, prawie że wymknęło mi się słowo. Po prostu nie dbam o to, dlatego że wielokrotnie powtarzam, od leczenia są lekarze. Ja lekarzem nie jestem. Ja przekazuję informacje, ja uczę ewentualnie, jak zadbać o siebie, żeby ewentualnie na nowotwór nie zachorować. Dlatego, że dzisiaj w ogóle mamy plagę, zaraz będziemy jeszcze o tym mówić. Ja więc przekazuję informacje, co trzeba zrobić, jakie są przyczyny na przykład nowotworów, dlaczego nasz system dzisiejszy medyczny jest totalnie niewydolny, jeżeli chodzi o wyleczanie nowotworów i to, że iluś tam ludzi udało się uratować, bo ktoś, ale ja proszę pana wziąłem, przepraszam, chemię i żyję, no to przepraszam bardzo, ale kochani, rocznie w tej chwili notuje się 200 000 praktycznie zachorowań na nowotwory w Polsce. Z tego 50% umiera. Wiele razy mówię o tym w wielu audycjach. Przepraszam, tu też powtarzam. Prognozy są takie, algorytmy liczą, że w 2035, czyli mniej więcej za 10 lat od dzisiaj, z 2035-40 będzie 300 000 zachorowań na nowotwory w Polsce i i z tej liczby 150 000 ludzi będzie umierać rocznie. To jeżeli dzisiaj uwzględnimy ilość zachorowań, to jest około 550 ludzi zachorowuje dziennie, już znajduje się na tej liście i około 250 do 270, podzielcie te 100 000 podzielone na 365 dni, to ile wyjdzie? Około chyba 270 osób umiera dziennie, tylko my ich nie widzimy, bo ci ludzie umierający dziennie, to teraz wyobraźcie sobie inaczej.
że roztrzaskuje się nad Polską, nad naszym polskim terytorium, codziennie jeden samolot pasażerski z 274 osobami na pokładzie. To jest skala. I jeżeli ktoś mi mówi, że medycyna potrafi wyleczyć raka, to ja mówię, proszę się puknąć tutaj w kiepełkę z przeproszeniem. Nie, medycyna dzisiaj nie umie wyleczać nowotworów. Nie umie tym bardziej zapobiegać, bo u nas zapobieganie wszelkim chorobom, nie tylko nowotworom, opiera się na bardzo prostej zasadzie. Badaj się, wcześniej się badaj. Jeżeli wcześniej wykryjemy, to będziemy cię leczyć. Ale przepraszam bardzo, ale jakie są leczenie? Jakie są, że tak powiem, zasady leczenia? 3 podstawowe, o których się dowiedziałem kiedyś na wykładzie pewnej pani doktor, fantastycznej zresztą, u której się wiele lat po prostu uczyłem z jej wykładów. Dzisiaj nie wymienię nazwiska, żeby ewentualnie nie robić jej jakichś problemów. Wiecie, jakie to są zasady? Wytnij, otruj, spal. Ja nie dyskutuję, jeżeli guz jest duży, nie ma co się zastanawiać i filozofować, i trzeba ten guz wycinać. Ale jeżeli się stosuje później nie wiadomo po co, na przykład w przypadku glejaka naświetlania lub ewentualnie chemię, no to ja zaraz, ale do czego? To wycięty został guz i się stosuje chemię, to w jakim celu? Ja wiem oczywiście, żeby zniszczyć jakieś tam resztki komórek. Nie, nieprawda, się nie zniszczy, dlatego że w każdym z nas mnożą się codziennie, kochani, komórki nowotworowe. We mnie również. Ale do pewnego czasu organizm daje sobie radę. Kiedy daje radę? Kiedy ma siłę, kiedy ma wysoką moc układu odpornościowego. Są makrofagi, są limfocyty i tak dalej, i tak dalej. Dajemy radę, ale później nie dajemy radę. Podłożem na przykład powstawania nowotworu są na przykład wolne rodniki, a każda nasza komórka jest atakowana przez wolne rodniki, bardzo niebezpieczne cząstki, 10 000 razy. Następuje uszkadzanie naszych komórek. Ja w tej chwili nie będę mówił dlaczego, jak działają te wolne rodniki i tak dalej. Zresztą jest specjalna audycja w playliście Zdrowie, suplementacja, odżywianie. Jest specjalna audycja na temat wolnych rodników, na temat antyoksydantów i tak dalej. Zajrzyjcie ewentualnie. I tyle. A więc sytuacja jest taka, jaka jest. I kochani, w 2018 roku, czyli już 7 lat temu napisałem tę książkę, to był koniec 2018, czy wydałem ją w 2018 roku zupełnie nieprzypadkowo, tą pierwszą książkę, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, i chciałbym dzisiaj tę książkę po prostu wam przedstawić, udostępnię szybciutko ekran. I powiem, o czym ta książka mniej więcej jest, przeskroluję troszeczkę treści i tak dalej. I na początku zamieściłem takie zdanie Martina Luthera Kinga, który kiedyś powiedział: nasze życie zaczyna się kończyć wtedy, kiedy zaczynamy milczeć w ważnych sprawach. A zdrowie, nasze życie jest naszą bardzo ważną, kochani, sprawą. I teraz o czym w ogóle jest ta książka? Więc popatrzcie, najpierw spis treści, przeskroluję troszeczkę, żebyście się orientowali. Jakie są prognozy? Czy w ogóle choroba nowotworowa istnieje? Panie Dąbrowski, puknie się pan w czerepik. Jak to nie istnieje? Przecież sam pan powiedział, że ludzie umierają na nowotwory. Tak. Tylko z czego ta choroba wynika? Tu trzeba się zastanowić. Niektórzy onkolodzy i naturoterapeuci mówią, nie ma czegoś takiego jak choroba nowotworowa. A co jest? Jest jakieś niedomaganie układu odpornościowego, gdzie ten układ nie jest w stanie zwalczyć pojawiających się już czynników powodujących tą chorobę. I tu po prostu się zgadzam, tylko że my lubimy szufladkować, nazwać. To jest taka choroba, to jest taka choroba, to jest choroba tego narządu, tego układu i tak dalej, bo łatwiej się porozumiewać dobrze. Teraz często mówimy rak, nowotwór. Czy jest to samo? Nie, nie jest to samo. Wyjaśniam tutaj, jakie są podstawowe mechanizmy powstawania nowotworów. I mówię o tym, że zakwaszenie organizmu i hipoksja, czyli niedotlenienie, to jest podstawowa przyczyna nowotworów. I co to jest to zakwaszenie? Coś, co podobno nie istnieje w ogóle. Bo wielu tak zwanych fachowców mówi,
Proszę pana, niech pan nie mówi bzdur, nie da się zakwasić krwi. Ale kochani, jest cała playlista na moim kanale na YouTubie, odkwaszanie. Wielkimi literami, wielkie litery, odkwaszanie. Tam jest bardzo dużo na ten temat. Z drugiej strony jest playlista nowotwory. I na tej playliście też wyjaśniam wiele rzeczy. Dalej. Mówię, co zakwasza organizm, jak zapobiegać zakwaszeniu organizmu, co z tymi badaniami diagnostycznymi i metodami profilaktyki i na czym polega ta profilaktyka. Dalej, czy twoją jedyną szansą jest wyłącznie chemioterapia, radioterapia? Słuchajcie, to są bzdury na kółkach. To jest nieprawda. Bo już czytałem wypowiedzi tak zwanych specjalistów, że przecież po chemii, po radioterapii te wszystkie środki medyczne usuwają wszystkie komórki nowotworowe z organizmu. No to więc teraz ja mogę powiedzieć, proszę Państwa, ci, którzy tak mówią, niech się teraz, to Wy się teraz spuknijcie w kiepełkę. Naprawdę wszystkie komórki macierzyste nowotworu, nie słyszałem, być może się nie znam na tym. Nie ma leku na komórki macierzyste nowotworu. Te komórki, które decydują o przerzutach. Ileś operacji udało? Wycięty został guz. Kawał jelita zostało wyciętego, kawał glejaka został wyciętego i niestety parę miesięcy, ale przykro, proszę pani, proszę pana, do bliskich tego chorego. No nic, no operacja się udała, ale przerzuty są, przerzuty, czyli metastaza. Więc dlaczego? I co są leki, które zabiją komórki macierzyste nowotworu? Dlaczego? Dalej. Są, kochani, mikroby, które powodują też nowotwory. I czy to jest pseudonauka, czy też prawda? I ja to bardzo szeroko pisuję. Nie ja jako Janusz Dąbrowski, który nie ma instytutów, który nie ma laboratoriów, tylko to wszystko zostało opracowane na podstawie wiedzy naukowej dostępnej. Tylko tą trzeba wiedzę wyszukać. A żeby wyszukać, to trzeba się ostro napracować. Mówię o statystycznych kłamstwach, mówię o skutkach ubocznych chemioterapii. 10 pytań, które każdy pacjent z nowotworem powinien zadać swojemu onkologowi w obecności świadka urządzenia nagrywającego. Słuchajcie, kiedyś zrobiłem audycję na YouTubie, wstawiłem tą audycję, 10 pytań i wyobraźcie sobie, YouTube wywalił mi tą audycję. Dlaczego? Bo ktoś, coś zadziałało, pewnie dał znak, że to jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i że mówię bzdury i tak dalej, i tak dalej. Komuś nacisnąłem na odcisk. Jeszcze jedna została audycja usunięta, dostałem ostrzeżenie, to ostrzeżenie wisiało kilka lat, a dzisiaj chciałem wstawić te reklamy wszystkie, żeby ten kanał został windowany w górę. YouTube powiedział, że ja nie spełniam standardów społecznych, czegoś tam takiego, takie wiecie, bzdurki i tak dalej. Dobra, dalej. Jak zmniejszyć ryzyko zachorowalności na nowotwory? Jak niezwykły składnik siary, czyli kolostrum, może chronić nas przed nowotworami? Jaka jest zależność między enzymami a chorobą nowotworową? Mówię też o eliksirze życia, czyli o tlenie, o podstawowych zasadach wspomagania organizmu podczas choroby nowotworowej. Dlaczego suplementacja odżywiania jest niezbędna w chorobie nowotworowej? Absolutnie niezbędna. Czy się to komuś podoba, czy się nie podoba, takie są wymogi. Jakie są podstawowe aspekty działania takich suplementów, czyli żywności specjalizowanej? I dlaczego tylko naturalna suplementacja, a żadne syntetyki? Jak ujarzmić nasze stresy, które nas zalewają kortyzolem, kochani? A kortyzol powoduje potworne zakwaszenie i niedotlenienie komórek. I tak dalej, i tak dalej. Nie mówię nasze być albo nie być, to be or not to be ewentualnie i sprawa załatwiona, więc jest tego bardzo dużo, tego wszystkiego, tak prawdę mówiąc. Zajmuję się tymi sprawami, słuchajcie, już prawie 30 lat. Coś niecoś już się dowiedziałem. No i teraz na przykład motto medycyny, przepraszam. Tutaj muszę, przepraszam, przeskrolować szybciutko, może to znajdę. Uchronić się przed chorobą, czy z nią walczyć?
I jak powiedział Albert Einstein kiedyś, szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. A tak dzisiaj medycyna, przepraszam bardzo, ja mówię szeroko pojęta, rockefellerowska medycyna, nie mówię o pojedynczych lekarzach. Wspaniałych wielu lekarzy jest sekowanych, również w dziedzinie onkologii i tak dalej, i tak dalej. Teraz zwróćcie uwagę, na przykład, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest tak rozbudowana medycyna niesamowita, na najwyższym światowym poziomie, daje się coś zrobić, czy też nie? Jak to więc jest, że w przypadku raka piersi Ameryka ma najwyższy na świecie współczynnik zapadalności na tę chorobę? Co roku prawie 200 tysięcy Amerykanek wykrywa się raka piersi, a prawie 50 tysięcy z nich umiera z tego powodu rok rocznie. Co więc robi oficjalna medycyna? Jakie podejmuje działania? Głosi, że przede wszystkim należy zadbać o profilaktykę. A na czym ma ona polegać? Wyłącznie na dokonywaniu wczesnych badań przesiewowych, mających na celu wczesne wykrycie choroby? Kochani, wczesne rozpoznanie nie jest tym samym, co zapobieganie. Wygodniej i bardziej opłacalne jest skupić się na wczesnej diagnozie i leczeniu choroby, niż na przeciwdziałaniu jej przyczynom. I z tego się to wszystko bierze. A diagnostyka mammograficzna, najpopularniejsza diagnostyka badań przesiewowych, przecież ona polega na ściśnięciu piersi pomiędzy dwiema płytami, wykonaniu prześwietlenia przy użyciu promieni rentgenowskich. Zasada jest niemal niezmienna od półwiecza, z wyjątkiem zredukowania dawki promieni rentgenowskich. Piersi kobiet, zwłaszcza tych przed menopauzą, są bardzo wrażliwe na promieniowanie, które jest bardzo poważnym czynnikiem kancerogennym. I tutaj pisze bardzo dokładnie, słuchajcie, posługuje się cytatami wielu lekarzy, między innymi nieżyjącego doktora Jaśkowskiego i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Szwajcarzy wycofali się z mamografii? A co się dzieje ewentualnie z tym, że żeby nie powiedział ktoś, że ach, bo ja tylko cytuję ewentualnie jedną stronę. Nie. Czy mamografia grozi rakiem? I tutaj rozmowa z profesorem, doktorem habilitowanych nauk medycznych Jerzym Waleckim i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, absolutnie nie bać się, wszystko jest w porządku. No i dobrze, 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 dobrze. Tak to jest, kochani. Dobrze. Wiecie mniej więcej, o czym ja tutaj piszę w tej książce? O, na przykład mamografia jest okrutną medyczną mistyfikacją. Nie będę czytał tego wszystkiego. Wszystko to jest po prostu w książce. Jeżeli zechcecie, to ją zamówicie. I tutaj akurat cytat z doktora Jaśkowskiego. To przeczytam. Już kilka lat temu przedstawiłem wyniki badań dyskwalifikujące mamografię jako metodę badania przesiewowego kobiet w kierunku wykrywania raka piersi. Autorzy pracy poniżej, przepraszam, przytoczonej twierdzą jednoznacznie, że obniżenie śmiertelności w przypadku raka piersi wynika tylko i wyłącznie z lepszej opieki i uświadamiania kobiet, a nie występuje w związku z rutynowymi badaniami przesiewowymi. Takiego wywiadu udzielił główny autor pracy Philippe Autier z International Prevention Research Institute z Lyon, z miejscowości we Francji, oczywiście z miasta Lyon i tak dalej. Wszystko jest, ze źródłami i tak dalej, i tak dalej. Albo takie coś. Amputacja piersi jako profilaktyka raka piersi. To trzeba się puknąć w głowę. Kochani, na mojej playliście nowotwory mówię o tym, jest roztrząsany temat, geny a nowotwory. Nawet jeżeli kobiety są nosicielkami genów BRCA1, BRCA2, czyli breast cancer typu 1, breast cancer typu 2, to nie oznacza to, że zachoruje na nowotwór. Kompletnie to, że mama czy siostra może umarły, miały nowotwór, to nie znaczy, że też ona. Bo tutaj się wiele innych czynników dołącza. Jeżeli zabezpieczymy się przed tym, to wcale ten gen po prostu nie zadziała i tak dalej. A więc o tym, kochani, ja cały czas mówię. Zatrzymuję to udostępnienie tej, że tak powiem, książki, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, czy mamy szansę na
ewentualnie na wspomaganie organizmu. W jaki sposób wspomagać, kochani, organizm, przepraszam bardzo, ale chyba pomyliłem coś tutaj, zaraz zobaczymy, czy można chronić się, jak wspomagać organizm, udostępniam. I mam jeszcze jedną taką pozycję, to już takie wydanie broszurowe, mam tutaj akurat na półce, ale nie, to przepraszam, zdrowe stawy, to jest coś innego, e, nieważne w tej chwili, jak wspomagać organizm w chorobie nowotworowej oraz innych ciężkich chorobach metabolicznych, co, kiedy, ile, jak wspomagać, jeszcze raz powtarzam, żeby to było wybrzmiało, nie zajmuję się leczeniem, nie jestem lekarzem, z daleka od tych wszystkich rzeczy, natomiast mówię o tym, jak oczyszczać organizm, jak go wzmacniać, co zrobić, żeby wspomóc, zwiększyć moc układu odpornościowego, bo od tego dużo po prostu zależy. Ten materiał był do użytku wewnętrznego. Ja współpracuję z niemiecką firmą L'Oreal Health and Beauty Systems, bo mam dojście do ich suplementów i w razie czego, jeżeli ktoś chce, to po prostu polecam te suplementy, znaczy nie sprzedaję, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tylko ludzie, którzy chcą po prostu dla siebie, sami sobie zamawiają, sprawa załatwiona, ułatwiam im to i tak dalej, ale to mniejsza z tym. I teraz tak. Więc tutaj mówię, między innymi omawiam, jakie suplementy, jakimi suplementami warto się wspomagać, a więc na przykład aloe vera barbadensis. Ostatnio oczywiście ukazał się komunikat głównego inspektora sanitarnego, że absolutnie wszystkie suplementy zawierające aloes są wycofane. Ludzie zrozumieli, że aloes jest B. Nie, to jest bzdura. Może być, powiedzmy, zagrożenie stanowić, potencjalne zagrożenie mogą stanowić produkty zawierające związki po prostu pewne chemiczne, jak na przykład aloina, inne historie i tak dalej, i tak dalej. Ja też w wielu książkach, w wielu wykładach po prostu o tym mówię. Natomiast akurat mam dojście do fantastycznych żeli aloesowych, które są wolne od aloiny, wolne od związków, które ewentualnie mogłyby powodować jakieś potencjalne zagrożenia. Ale kolostrum jest absolutnie niezbędne, jest reishi, omega-3, czyli kwasy tłuszczowe, czystek, bakterie prebiotyczne, w ogóle fitoestrogeny, witaminy, minerały, związki wieloskładnikowe są absolutnie niezbędne, zwłaszcza szczególny minerał krzem i tak dalej, a więc bardzo dokładnie to wszystko opisuję w cienkiej broszurce. I tutaj na początku tej broszurki jest cytat zdanie doktora Igora Sołowiowa. Jeśli nie dbasz o własny interes, głupotą jest spodziewać się, że ktoś za ciebie to zrobi. Jeśli nie dbasz o własne zdrowie, głupotą jest spodziewać się, że ktoś ci je w pełni po prostu przewróci. I tutaj w tej publikacji też wyjaśniam bardzo dużo spraw, przedstawiam suplementy, które należy zastosować. Mówię najpierw o zakwaszeniu, wielokrotnie o tym mówię. Pierwotnej przyczynie wielu chorób i między innymi jak to wpływa, to zakwaszenie wieloletnie, czyli tak zwana kwasica metaboliczna latentna, czyli utajona, czyli bezobjawowa, jak wpływa na rozwój po prostu nowotworów i tak dalej, rozwoju nowotworów i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko jest po prostu bardzo dokładnie omawiane. Produkty kwasotwórcze, produkty zasadotwórcze. Dalej omawiam również, kochani, pierwsze symptomy zakwaszenia, co takiego się dzieje. Dalej, co powoduje długotrwałe zakwaszenie organizmu, czyli jeszcze raz powtarzam, kwasica metaboliczna niskiego stopnia, która praktycznie nie ma nic wspólnego z zakwaszeniem krwi. I tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest wiele takich informacji, jest opis suplementów, co zawierają, w jaki sposób i tak dalej, jakie dawkowania należy stosować, a więc tutaj jest też opisana, słuchajcie, są opisane zasady, co należy robić, przepraszam, tutaj scrollowanie mi się troszeczkę, co warto i należy zrobić, a więc punkt po punkcie wyjaśniam, co należy zrobić,
ażeby uchronić się przed chorobą nowotworową i nie tylko chorobą nowotworową. Jeżeli sami o siebie nie zadbamy, kochani, to nawet nie ma o czym mówić. I tutaj mówię dokładnie, walka z nowotworem musi odbywać się kompleksowo. Dlatego należy łączyć różnorodne terapie w celu zwalczenia choroby, czyli tak zwany polipragmatyzm zastosować. I tyle. I też trzeba pracować nad własną głową. Mówię o tym w tych moich po prostu książkach. A więc są suplementy, które stosujemy, wiele ludzi. Jeszcze raz powtórzę, że nie oznacza to, że te suplementy leczą. Nic takiego. Natomiast chodzi o to, żeby wzmacniać organizm, żeby organizm dał radę, jeżeli już zachorował, jeżeli doszło do choroby, żeby dał radę ewentualnie, zwiększyć moc układu odpornościowego i tak dalej, i tak dalej. Zatrzymujesz udostępnienie, ale przede wszystkim, żeby nie dopuścić do tej choroby. Czy ja, Janusz Dąbrowski, dam gwarancję, że to pomoże? Nie. Nikt na świecie nie da żadnej gwarancji. Nikt. Tak samo jak medycyna nie daje gwarancji, że operacja, czy chemioterapia, czy radioterapia po prostu to już będzie skutek na 100%. Jest pan wyleczony i tak dalej, i tak dalej. Nie. Bo my też nie wiemy, jaka jest sytuacja tego danego człowieka. Co u niego też jest w głowie, jakie ma matryce mentalne, czy on naprawdę chce żyć, czy tylko mówi, że tak, tak, bardzo chce żyć, a w gruncie rzeczy już się pogodził ze śmiercią i się poddał. A więc są czynniki psychogenne również dotyczące i o tym też w tych książkach, kochani, mówię. Dzisiaj, jak widzicie, dość taki emocjonalna ta audycja, bo temat jest bardzo ciężki. Ja na co dzień się spotykam z tego typu historiami. Byli ludzie, którymi się opiekowałem, niejako wspomagałem ich w tej chorobie, moją wiedzą i tak dalej. Niektórzy żyją, wielu tych ludzi żyje, ma się dobrze. Oni wyszli z nowotworu autentycznie. Są cały czas pod opieką lekarską, czyli chodzi o badania przede wszystkim. I oni doskonale wiedzą, że żadna chemia i inne historie by ich nie uratowały. Mimo bardzo fajnych lekarzy, których spotkali na swojej ścieżce. Oni wiedzą, co uratowało. To, że zadbali o siebie, przez kilka miesięcy brali duże dawki, powiedzmy, tych wszystkich suplementów wspomagających. Natomiast są i tacy, których już nie ma na tym świecie. Nie ma, bo czasami dzwonią ludzie i mówią, no, czy może pan pomóc? Ja mówię, przepraszam, ale ja nie jestem lekarzem. Czy państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że ja nie zajmuję się leczeniem? No tak, ale może tutaj jakieś wspomaganie. Ja mówię, to możemy mówić, ale jaka jest sytuacja? No okazuje się, że na przykład pacjent został już wypisany do szpitali, ze szpitala, bo medycyna rozłożyła ręce. Miałem takie przypadki. Na przykład rak jelita grubego, spalony dosłownie radioterapią, odbyt i tak dalej. Tam wnętrze, już nieważne, w każdym razie w strasznym stanie. No i co tu można zrobić? Jeżeli to jest tak zwany stan terminalny, to jedynie można ewentualnie odwlec, znaczy może nie tyle odwlec czas odchodzenia, tylko ułatwić to odchodzenie, żeby ten człowiek tak nie cierpiał. Być może tutaj coś pomoże. Natomiast w innym przypadku, no co tu można zrobić? Jeżeli na przykład choroba jest bardzo mocno zaawansowana i ten chory naprawdę pogodził się ze śmiercią. Bo tak często jest, a my o tym nie wiemy, żyjący, bliscy. Bo my się ciągle dopominamy, mówimy: żyj, kochany, żyj, żyj, kochana. Tak, ja chcę żyć, więc ten ktoś powtarza, ale tylko dla świętego spokoju, żeby nas nie niepokoić. No niestety, tak jest życie. Kochani, jeżeli zechcecie zapoznać się z tą wiedzą, którą wam przedstawiam, która została mi dana, to ewentualnie zechcecie zamówić tę książkę, to zamówicie. Jeżeli nie, no to po prostu nie. Ja wychodzę z założenia, że lepiej wiedzieć, o co chodzi. Jak się wie, to można zacząć coś robić z tym. Jeżeli z kolei, kochani, nic nie robimy, nawet nie mamy wiedzy, no to nawet nie ma o czym mówić. I to byłby na tyle. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. Zajrzyjcie, jeszcze raz powtarzam, na moją stronę
Nawet dla zwykłej ciekawości, jeszcze raz powtarzam, www.januszdabrowski.pl. Jeżeli zechcecie zamówić kod 4000 do poniedziałku, do 1 grudnia 2025 roku, do północy, do końca doby, cały czas promocja trwa. Wszystkiego dobrego, popadki, cześć, trzymajcie się.